1924 roku jedna z najdłużej działających gazet w USA, czyli The New York Times, publikuje nagłówek: Mars się zbliża, słyszymy sygnały radiowe. O 1:00 w nocy radiowi eksperci w Anglii wykrywają silne sygnały. Ich źródło nie zostało ustalone. W Kanadzie dokładnie w tym samym momencie, co do minuty, każdego dnia wykrywany jest rytmiczny sygnał, który przyćmiewa wszystkie inne. W Waszyngtonie dyrektor wojskowej sekcji szyfrów był dziś w nocy w gotowości, aby przetłumaczyć jakiekolwiek dziwne wiadomości, które mogą zostać wysłane przez radio z Marsa. Brzmi to dość sensacyjnie i wręcz niedorzecznie. Takich głosów nie brakowało również wtedy, bo w dalszej części tego artykułu, co prawda już nie na 1., a na 9 stronie, przeczytamy słowa sceptyków. Światowej sławy astrofizyk Arthur Eddington mówi wprost: to jest totalny absurd. Co nie zmienia faktu, że to właśnie na prośbę innych naukowców amerykańska armia zadeklarowała chęć pomocy. Największa ówcześnie stacja radiowa w Waszyngtonie obiecała regularnie wstrzymywać transmisję na 5 minut, by oczyścić pole do poszukiwań. Wszystko to, bo właśnie w 1924 roku Mars znalazł się najbliżej Ziemi od lat. Była to też kulminacja wieloletniej fascynacji pozaziemskim życiem. Symbolem tej fascynacji może być ten rysunek wykonany w 1924 roku przez astronoma Roberta Tramplera, który miał przedstawiać to, co widział, patrząc na Marsa przez teleskop. Na rysunku wyraźnie było widać to, o czym dyskutowano przez minione 40 lat – marsjańskie kanały. Dzisiaj co prawda już wykluczone, po prostu nie istnieją. Dzięki lepszym obserwacjom mogliśmy dojść do wniosku, że był to efekt optycznej iluzji, ludzkiej wyobraźni albo obu tych rzeczy razem wziętych. Wtedy jednak był to potencjalny dowód na istnienie jakiejś inteligentnej, zdolnej do budowania cywilizacji, która co więcej mogłaby potencjalnie chcieć się z nami skontaktować właśnie wtedy, gdy Mars miał być najbliżej. Ale jak mieliby to zrobić? Na co liczyliśmy, wystawiając do zadania człowieka, który wcześniej odszyfrowywał wiadomości szpiegów? Jak określił go jeden z pułkowników armii, jest to człowiek, który z pewnością odkoduje marsjańskie wiadomości, tak samo jak wiadomości jakiejkolwiek osoby w Ameryce. Okej, pułkowniku, to nie był potrzebny komentarz, ale czy tak w ogóle by było? Może to po prostu teatrzyk, w którym doszukujemy się jakiegoś sensu? Czy dogadalibyśmy się z obcymi, jeśli faktycznie doszłoby do kontaktu? Ale zanim przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka jest Oponeo.pl. Widzowie, opony, bardzo ważna część waszego samochodu. Czasem trzeba je zmienić, bo się zużywają, a czasem, jak w życiu każdego kierowcy, trzeba po prostu zmienić opony z zimowych na letnie. I teraz jest właśnie na to moment. Dzięki Oponeo.pl cały ten proces na szczęście jest niesamowicie błyskawiczny i prosty. Wystarczy wpisać markę swojego samochodu, model samochodu, dostajecie listę opon, gdzie nie możecie się pomylić, nie można wybrać złych opon. Po prostu wybieracie sobie w takiej cenie i takiej jakości, jakie macie ochotę i możecie przy okazji wybrać jeden z 1400 serwisów w całej Polsce, gdzie będziecie musieli tylko przyjechać w umówionym terminie, opony zostaną szybko zmienione, możecie nawet zostawić stare opony i wracać do domu. I tyle. Każdy właściciel samochodu musi zmienić opony, a z Oponeo.pl jest to tak wygodne, że szczerze nie wyobrażam sobie, jak można by to zrobić jeszcze wygodniej. No ktoś by musiał przyjeżdżać do was do domu i wymieniać wam opony. Więc zapraszam was do skorzystania z linku, który jest w moim opisie. Przy okazji pomagacie tym mnie, ale też sobie, ponieważ cały proces zmiany opon będzie błyskawiczny. Dziękuję wam bardzo za uwagę i wracamy do materiału. Pod tą całą sensacyjnością kryło się pytanie zaskakująco nowoczesne. Nie, czy obcy istnieją, tylko jeśli istnieją i coś do nas wyślą, czy my w ogóle będziemy umieli to rozpoznać, albo i nawet odpowiedzieć. Być może intuicja podpowiada, że przecież daliśmy sobie radę z różnymi trudnymi rzeczami, rozszyfrowujemy tajne wiadomości, odczytujemy dawne pisma, może wiadomość od obcej cywilizacji byłaby po prostu jak taki najtrudniejszy szyfr w historii, ale wciąż do zdekodowania. Tylko że język nie jest po prostu szyfrem. Szyfr zakłada, że po obu stronach istnieje jakiś wspólny grunt, że obie strony wiedzą, co to znaczy wysłać wiadomość. Nawet jeśli treść jest ukryta, to sam fakt, że to jest treść, zwykle pozostaje jasny. Z językiem jednak bywa gorzej. Czasem najtrudniejsze nie jest odczytać znaki, tylko w ogóle zorientować się, że patrzymy na znaki. Pod koniec XVIII wieku odnaleziono fragment kamienia z dekretem zapisanym 3 systemami pisma: hieroglificznym, demotycznym i greckim. Kamień z Rozetty.
Grekę dało się oczywiście czytać i dzięki niej nieznane znaki przestały być czymś abstrakcyjnym. Nagle obok tajemnicy pojawił się pewien punkt zaczepienia. Kamień z Rosetty sugerował, że te rzeczy jakoś się ze sobą łączą, dosłownie jak równanie z niewiadomą, którą możemy odkryć. W kontakcie z obcymi jednak raczej nie dostalibyśmy czegoś podobnego. Żadnej greki po drugiej stronie, podpisu pod obrazkiem, żadnej podpowiedzi, że ten wzór oznacza gwiazdę, a tamten oznacza nas. Moglibyśmy dostać sygnał, który wyglądałby jak zupełny szum, jak coś przypadkowego, albo przeciwnie, coś bardzo uporządkowanego, ale w taki sposób, że nie wiedzielibyśmy, od czego w ogóle zacząć. Dlatego, kiedy ludzie zaczęli serio myśleć o wiadomościach wysyłanych w kosmos, szybko doszli do wniosku, że nasze ziemskie słowa to nie jest najlepszy początek. Lepiej zacząć od tego, co wydaje się bardziej uniwersalne, co wykracza poza naszą planetę, od liczb, proporcji, fizyki, chemii. Tak właśnie powstała wiadomość z Arecibo. W 1974 roku z radioteleskopu w Porto-Rico wysłano sygnał złożony z 1679 bitów. I to nie była przypadkowa liczba. Dało się ją ułożyć tylko w prostokąt 73/23 albo 23/73, a obie te liczby są liczbami pierwszymi, czyli dzielą się tylko przez siebie i przez 1. Sama konstrukcja wiadomości już miała więc sugerować, że nie jest to jakiś chaos. Po odpowiednim ułożeniu z zer i jedynek wyłaniał się obraz. Liczby, podstawowe pierwiastki życia, zarys DNA, sylwetka człowieka. Pod nią nasz układ gwiezdny, Słońce i planety, gdzie trzecia z kolei jest umieszczona bliżej naszego wizerunku. To planeta, z której wysłano wiadomość. Zaczęliśmy się też poważniej zastanawiać nad tym, czy w ogóle powinniśmy wkładać rękę tak głęboko w kosmiczną otchłań, a jeżeli tak, to co powinniśmy trzymać w dłoni? Czasem mamy problem, żeby zagadać do nieznanego nam człowieka gdzieś na mieście, a jak zagadać do obcych? Kilka lat później poszliśmy dalej. Na pokładach sond kosmicznych Voyager umieszczono złote płyty, czyli coś w rodzaju kapsuły czasu. To nie jakaś wiadomość liczona bitami, a pełnoprawny nośnik danych. Dzisiaj może byłby to złoty pendrive. NASA podaje, że na płytach zapisano 115 obrazów, dźwięki natury, muzykę z różnych kultur i epok, powitania w 55 ziemskich językach, a nawet wiadomość od ówczesnego prezydenta USA. Do tego dołączono symboliczne instrukcje, jak płytę odtworzyć. Chcieliśmy więc nie tylko zagadać, ale też opowiedzieć coś o sobie. Wszystko to bazowało na założeniu, że jeśli ktoś będzie w stanie odczytać, przechwycić taką wiadomość, to powinien też zrozumieć to, co jest w niej zawarte, że wszystkie te informacje będą czymś uniwersalnym dla cywilizacji, która doszła do takiego poziomu rozwoju. Voyager 1, jako nasz najbardziej oddalony od Ziemi artefakt, pokonał imponujące 25 miliardów kilometrów, mijając orbitę Plutona już lata temu. Tak naprawdę jednak nie zbliżył się nawet do opuszczenia naszego układu. Minie dziesiątki tysięcy lat, zanim znajdzie się w miejscu, w którym można powiedzieć, że nie jest już zdominowany przez grawitację Słońca. Wtedy dopiero opuści nasze podwórko. A co chcielibyśmy o tym podwórku opowiedzieć obcym cywilizacjom? Czy zostalibyśmy zrozumiani? Wiadomości takie jak te z Voyagera mówią o nas coś więcej niż tylko faktycznie to, co tam umieściliśmy, bo mówią też o tym, co uznaliśmy za ważne, co uznaliśmy za uniwersalne. Zakładają, że obca inteligencja rozpozna liczbę pierwszą jako coś szczególnego, że zobaczy różnicę między szumem a między strukturą, czymś uporządkowanym, że matematyka będzie jakkolwiek znajoma, że nie jest czymś, co tylko my rozumiemy. No bo czy życie poza Ziemią byłoby na pewno podobne do tego, co znamy? Do nas? A może bazowałoby na czymś, co wykracza poza nasze zmysły? Spróbujmy znaleźć powód do optymizmu. Człowiek ma zdumiewającą zdolność do tworzenia języka nawet tam, gdzie nikt mu gotowego języka nie podał. Susan Goldin Meadow i jej współpracownicy badali tzw. home sign, systemy gestów, które są tworzone przez niesłyszące dzieci. Jest wiele przypadków dzieci, które nie słyszą, a są wychowywane przez słyszących rodziców, którzy nie znają języka migowego. Wtedy te dzieci komunikują się improwizowanymi gestami albo czytaniem z ruchu ust. Zaczynają też budować własne znaki i własne reguły. W Nikaragui badacze obserwowali, jak te znaki i reguły od końca lat 70. zaczęły zmieniać się w zupełnie nowy język.
Sytuacja w Nikaragui była unikatowa. Niesłyszące dzieci raczej nie miały kontaktu ze sobą nawzajem. Żyły wśród swoich rodzin, swoich znajomych, najczęściej jako jedyne niesłyszące osoby w okolicy. Język migowy nie był znany. Używano właśnie domowych gestów i migów. W 1977 roku dopiero powstała pierwsza specjalna szkoła, do której zapisało się wtedy kilkadziesiąt niesłyszących dzieci. Liczba ta potem wzrosła, kilka lat później powstała druga szkoła, a w 1983 niesłyszących uczniów było już przeszło 400. Co prawda szkoły nie wiedziały do końca, co z nimi zrobić, więc dzieciaki próbowano uczyć mówić i czytać z ruchu ust z marnymi efektami. Była to jednak wreszcie szansa na poznanie podobnych sobie rówieśników. Niedługo później lokalne Ministerstwo Edukacji zaczyna szukać pomocy na zewnątrz, poza krajem i kontaktuje się z amerykańską lingwistką Judy Kegel, dzięki czemu poznajemy całą tę historię. Okazuje się, że niesłyszący uczniowie komunikują się ze sobą wspólnymi migami, których nauczyciele z kolei nie znają i nie rozumieją. Narodził się nowy język. To nie jest przesada, bo chociaż jego gramatyka czy słownictwo były ograniczone, trochę prostsze niż w takim pełnym, kompletnym języku, to jednak istniały. Co więcej, była to tylko pierwsza wersja. Młodsze dzieci, które przejmowały język od tych starszych, które go stworzyły, wprowadzały nowe elementy gramatyczne, tworząc kolejną, odrębną i bardziej złożoną wersję. Jest ona dziś znana jako ISN i używana przez kilka tysięcy osób po tym, jak rozprzestrzeniła się po całym terytorium państwa. Stworzenie pełnoprawnego języka może brzmieć jak jakiś skomplikowany proces, ustalanie zasad, spisywanie, a przecież wcale to tak nie działa. I ten przypadek pokazuje to doskonale. Dzieci, bez żadnego lingwistycznego wykształcenia, intuicyjnie zbudowały i rozwinęły swój język. Nie dziwne, że posłużyło to później jako argument za teoriami mówiącymi, że posługiwanie się językiem, nie jakimś konkretnym, tylko ogólnie, jest w pewnym stopniu zakodowane w naszych głowach. Że nie jest to umiejętność w stylu jazdy na rowerze czy jazdy samochodem. Coś, czego można się nauczyć, jak wielu innych rzeczy, dzięki temu, że potrafimy myśleć, improwizować i obserwować nowe zjawiska. Zamiast tego posługiwanie się językiem według tej teorii jest czymś, co mamy już częściowo w sobie. Oczywiście musimy nauczyć się słów i tak dalej, ale mamy pewną zdolność zrozumienia tego typu konstrukcji. Trochę tak jakbyśmy rodzili się z kierownicą zamiast rąk i musieli podpiąć się do najbliższego auta, a potem nauczyć zasad ruchu drogowego. Czy umysł człowieka jest nierozerwalnie związany z używaniem języka? Byłoby w tym coś niezwykłego, jakby ludzki umysł sam z siebie próbował zamieniać świat w znaki, jakby samo doświadczenie nie wystarczało. Trzeba je jeszcze ułożyć, nazwać i przede wszystkim przekazać dalej. Jednak mroczniejszą stroną tego tematu są historie, które brzmią niemal jak eksperyment myślowy o kontakcie z obcymi, tylko że wydarzyły się naprawdę i były tragedią, a nie eksperymentem. Czymś takim są przypadki dzieci dorastających z bardzo ograniczonym kontaktem z ludźmi, przez co nazywane są dziećmi dzikimi. Jednym z najbardziej znanych przypadków była Ginny, dziewczynka odnaleziona w Los Angeles w 1970 roku po latach skrajnej izolacji, przemocy i zaniedbania. Kiedy ją znaleziono, nie mówiła, ledwo chodziła, jej umysł nie miał szansy należycie się rozwinąć. Później nauczyła się wielu słów, ale mimo ogromnego wysiłku opiekunów i badaczy nie udało się odbudować języka w sposób typowy. Ginny miała 13 lat, gdy ją uratowano. Nie rozumiała wtedy żadnego języka i nie udało jej się nauczyć go do pełnego stopnia. Był to przypadek o tyle istotny, że do dzisiaj trwa debata o tak zwanym okresie krytycznym. Czy jest jakiś okres w naszym życiu, kiedy musimy nabyć pewne umiejętności? Uczymy się mówić, chodzić zazwyczaj w podobnym wieku. Raczej nie mamy potrzeby zastanawiać się, czy moglibyśmy zabrać się do tego później. No chyba, że chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jest coś specjalnego w mózgu dziecka, co daje mu możliwość uczenia się rzeczy w stopniu, w którym nie dorówna mu nigdy człowiek dorosły. Pojęcie okresu krytycznego dotyczyło początkowo innych rzeczy niż język, a w szczególności wzroku. Eksperymentowano z różnymi zwierzętami. Okazało się na przykład, że zwierzę z zamkniętym od urodzenia jednym okiem nigdy nie wykształca w nim pełnej wizji. Nawet kiedy już dwoje oczu są otwarte, tylko to, które było otwarte od początku, pozwala generować poprawny obraz, a to zamknięte nigdy już nie rozwinie się do takiego stopnia. Jeżeli jednak to samo zrobić dorosłemu już zwierzęciu, czyli zasłonić mu jedno oko na dłuższy czas, po otwarciu nie ma żadnych zmian, żadnych konsekwencji. Nie jest więc tak, że te młode zwierzęta traciły coś, co już miały wcześniej, tylko to coś nigdy się nie rozwinęło.
Innymi słowy, wzrok musiał się rozwinąć w krytycznym okresie, bo nawet jeśli dostał szansę później, nie był już w stanie. Czy jest tak samo z posługiwaniem się językiem? Nie jesteśmy tego pewni, dlatego właśnie badacze tak byli zainteresowani przypadkiem Ginny, rzadkim i ciężkim. Czy dziewczynka będzie w stanie nauczyć się języka, mając z nim styczność po raz pierwszy jako nastolatka? Jej tragedia nie jest jednak i nigdy nie była dobrym eksperymentem. Nie wiadomo tak naprawdę, czy jej trudności z nauką są dowodem na istnienie krytycznego okresu, czy raczej na to, że dla skrajnie straumatyzowanej osoby zwykłe życie staje się wyzwaniem. Między czymś, co moglibyśmy nazwać posiadaniem umysłu, a posiadaniem wspólnego języka jest przepaść. Można przecież coś widzieć, czuć, pragnąć, rozumieć fragmenty świata i jednocześnie nie mieć narzędzia, które pozwala ten świat poskładać w sensowną formę, taką, żeby dało się przekazać to łatwo komuś innemu. I może właśnie tutaj ukrywa się najważniejsza lekcja dla naszego pytania. Może problem przy kontakcie z obcymi nie polegałby na tym, że nie umiemy odczytać obcego szyfru, słów czy znaków. Może większy problem byłby taki, że po obu stronach istnieją umysły, ale radykalnie różne. Kto powiedział, że język obcych będzie po prostu jak kolejny język, którego musimy się nauczyć? Jakkolwiek zróżnicowane nie są wszystkie obecne na Ziemi dziś albo kiedyś języki, rzadko dostrzegamy i doceniamy fakt, że wszystkie z nich mają jakieś elementy wspólne. Żadna osoba na świecie nie rodzi się z predyspozycjami tylko do jakiegoś języka albo do jakiejś grupy języków. Jak już, to nieważne jakie geny nosimy czy jakiego pochodzenia jesteśmy, jako dziecko możemy się tak samo nauczyć chińskiego albo polskiego. Zależy to tylko i wyłącznie od otoczenia, w którym dorastamy, a nie od tego, jacy się urodziliśmy. Gdybyśmy wzięli jedno losowe dziecko i pozwoliło mu się urodzić w 100 różnych miejscach na świecie, gdzie mówiono by w 100 różnych językach, z taką samą łatwością przyszłaby mu nauka każdego z nich. Nie każde dziecko z łatwością nauczy się szybko liczyć, wysoko skakać albo pięknie śpiewać, ale jednak każde uczy się dowolnego języka. Właśnie dlatego tak kusząca jest hipoteza uniwersalnej gramatyki. Zakłada ona, że ludzie rodzą się z pewnym wrodzonym szkieletem języka. Nie konkretnego, na przykład japońskiego, tylko właśnie ze szkieletem, który wszystkie ziemskie języki ze sobą dzielą. Czy mówiąc inaczej, tym, z którego wszystkie wyrosły. Zestawem podstawowych kategorii i relacji. Nawet jeśli pewne zależności gramatyczne są inne, podmiot jest wcześniej albo podmiot jest później, każda z tych rzeczy wciąż opiera się na podobnej konstrukcji, na tym, że jest jakiś podmiot, jest jakaś czynność. Oczywiście, że uczymy się słów i zdań danego języka poprzez praktykę, ale argument jest taki, że żadne dziecko nie trafia w okresie swojej nauki na wszystkie przykłady, wszystkie zasady gramatyczne funkcjonujące w danym języku. Niektóre zależności wydają się być pomimo tego znajome. Chociaż nikt nas tego nie nauczył i nie trafiliśmy na nie, to jakoś intuicyjnie do nich dochodzimy. Oczywiście nie ma zgody, co dokładnie miałoby wchodzić w skład takiej uniwersalnej gramatyki, a siła dowodów jest sporna. Jest to jednak wciąż obiekt bardzo dużej dyskusji. Dla nas najważniejsze jest jednak pytanie, czy te zasady, którymi miałyby się kierować wszystkie ludzkie języki, są tymi samymi zasadami, którymi kierowałaby się obca cywilizacja? Czy to, co my uznajemy za oczywiste, jest oczywiste dla wszystkich? Co naprawdę jest uniwersalne, a co tylko takie nam się wydaje? Matematyką czy chemią można pokazać 2 cząsteczki wodoru, 3 planety, stosunek długości fal do czasu. Można pokazać, gdzie jesteśmy, jak wyglądamy i z czego się składamy. Ale jak pokazać ból, obietnicę, kpinę, tęsknotę czy żart? Jak przekazać komuś, kto nigdy nie był człowiekiem, czym jest szczęście, zapach deszczu, albo to dziwne uczucie, kiedy budzisz się w nocy i przez sekundę nie wiesz, gdzie jesteś? Noam Chomsky, twórca teorii uniwersalnej gramatyki, uważa, że proces poznawania mowy obcych najprawdopodobniej nie przypominałby rozwiązywania szyfru albo nauki obcego języka. Byłby raczej jak badanie nowego zjawiska, ostrożne, powolne eksperymentowanie, testowanie efektów, granic. Patrząc z tej perspektywy, gotowość człowieka z 1924 roku, który miał odszyfrować marsjańskie wiadomości, przestaje wyglądać jak wyłącznie naiwny teatrzyk. Było w niej coś bardzo ludzkiego. Przekonanie, że skoro po obu stronach może istnieć inteligencja, to gdzieś powinien istnieć też most, jak między 2 ludzkimi językami. Czy naprawdę Marsjanie mogliby być tak bardzo inni od nas?
A może jednak byśmy się z nimi dogadali? Może to, co by nam pomogło, to właśnie to, co robimy jako ludzie na co dzień. Próbujemy znaleźć sens we wszystkim, co pozornie wydaje się nie mieć sensu. Jakoś uporządkować świat. Mamy nasz język, którym przekazujemy sobie idee, ale widzimy też logikę w naturze, w pogodzie, w gwiazdach, w naszych własnych ciałach. Może potrzebowalibyśmy tylko tego, żeby obca cywilizacja też używała tej samej logiki. A może tylko i aż tego.